Dzisiaj przemieszczamy się całkiem niedaleko od centrum Krakowa. Zobaczymy jedną z najkrótszych linii autobusowych, na której nie znajdziemy tradycyjnych autobusów. Za to przejedziemy się niezwykłym pojazdem jak na krakowskie linie autobusowe, bo pojazdem Mercedes Sprinter, ale w wersji City 75. A czy wy już jechaliście nim? A może znacie inne ciekawe linie autobusowe w Polsce? Oczywiście dajcie znać w komentarzach. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć! Dzisiaj przepiękna pogoda, więc postanowiłem wybrać się z domu, żeby zrobić wam kolejny odcinek autobusowy. I proszę was, jadąc tutaj, znajduję się już prawie że przy przystanku Koszcze OSP. Dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Na przykład, że choinkę po świętach można zasadzić sobie na działce. Również dowiedziałem się na temat tego, że firanki z jelonkami są bardzo fajne. Również dowiedziałem się, jak można spędzić Sylwestra. A tak na serio, to jest coś, co mnie bardzo mocno irytuje. I jestem ciekaw waszego zdania, czy też, bo chodzi mi o rozmawianie w komunikacji zbiorowej i to jeszcze nie w wersji takiej, że ktoś na słuchawce tam parę słów powie, tylko przez całą trasę i to na głośniku. I ciekaw jestem waszego zdania, co sądzicie na ten temat. Zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie, Podróże. A więc rozpocznijmy tą dzisiejszą podróż, bo już jestem prawie na przystanku, a więc czas start! O, tu widzicie OSP, a tutaj jest przystanek. Musiałem przejść zresztą z przystanku obok, bardzo blisko, ale nie mogłem inaczej, dlatego że tutaj autobus ten, którym dojeżdżałem, czyli linia 112, się nie zatrzymuje. Przy okazji muszę iść sprawdzić, o której jedzie autobus, ponieważ obecnie jeździ on bardzo rzadko i tylko i wyłącznie w dni powszednie, dlatego dobrze, że mam akurat chwilę wolnego w piątek. No i tak jak widzicie, słonecznie, pogoda jest dzisiaj bardzo dobra. Spoglądamy. My będziemy jechać oczywiście numerem 176, jest godzina 12:36, także mamy pół godziny prawie że do przyjazdu tutaj autobusu. Dobra, żeby może tak bez sensu tutaj nie stać i nie czekać, to może warto coś nagrać i powiedzieć, jak tutaj dojechać. Mamy tutaj ku temu dwie możliwości. Pierwszą jest linia 112. Linia 112, jak się obrócę, tutaj mamy ulicę Tyniecką i ona ulicą Tyniecką zmierza w kierunku kamieniołomu w Tyńcu, a tutaj na Koszcze OSP skręca linia 162, ona się akurat tutaj zatrzymuje. Linia 112, przystanek ma kawałek wcześniej i z tego co wiem 162 jedzie w kierunku, tam jest takie osiedle jedno, dość samotnie położone tuż za autostradą. Nawet może sprawdźmy to od razu. Podgórki Tynieckie, dokładnie o to mi chodziło. Nie pamiętam tutaj wszystkich tych przystanków, ponieważ tutaj są takie głównie domki jednorodzinne i tutaj autobusy też widzicie, że nie jeżdżą bardzo często. I ja w tej okolicy też za często nie bywam, dlatego nie kojarzę wszystkich nazw. Musicie mi wybaczyć, muszę spoglądać na mapę czy też na rozkład jazdy. Także Koszcze OSP jest przystankiem dla jednego autobusu, a dla drugiego jest pętlą końcową.
Zapomniałem jeszcze, że tutaj jedzie linia nocna 612, ale to jest dla mnie nowość, właśnie teraz to zauważyłem. No i jeszcze linia aglomeracyjna 203, o której przed chwilą nie wspomniałem. Swoją drogą, jak widzicie, ta okolica tutaj się zabudowuje, ale bardziej takie domki jednorodzinne, jakieś bliźniaki, ewentualnie firmy. No tu jest dobry punkt przesiadkowy, jeżeli chodzi o właśnie tą część Krakowa, czyli w kierunku Tyńca. I zostało mi dosłownie parę minut. Chciałbym jeszcze dodać, bo chyba o tym nie wspominałem, że według tego, co sprawdziłem, to ta linia 176 jest na drugiej pozycji, jeżeli chodzi o najkrótsze linie autobusowe w Krakowie. Myślałem, że trafię na najmniejszy autobus w Krakowie marki Karsan. Dwa takie typu mini dotarły do Krakowa 2 lutego 2021. Mają one około 6 metrów długości, a w środku jest miejsce dla 21 pasażerów. Oczywiście są one niskopodłogowe, mają miejsce dla osób poruszających się na wózkach, są wyposażone w system informacji pasażerskiej, w klimatyzację oraz porty USB umożliwiające ładowanie telefonów, tabletów czy innych urządzeń mobilnych. Trafiłem jednak na inny. Mercedes-Benz Sprinter 75 czy też 75 Midi K. Jedyny taki, który został zakupiony w ilości sztuk 1 po testach na ulicach Krakowa. Wcześniej wykorzystywany był w usłudze Telebus, o czym jeszcze pewnie nakręcę odcinek na mój kanał, bo jest to bardzo ciekawa sprawa. Jego długość jest nieco dłuższa niż Karsana, bo niecałe 8,5 metra, co przekłada się na możliwość przewozu 38 pasażerów, w tym 12 na miejscach siedzących. Wewnątrz oczywiście znajdziemy automat biletowy, miejsce dla osób poruszających się na wózkach, a także z racji długości jedną parę drzwi dwuskrzydłowych, drugie są pojedyncze. Wcześniej w Krakowie pojawiły się 3 sztuki minibusów Automet na bazie Mercedesa, ale ten jest dłuższy od nich o około metr. Pojazd dostarczyła krakowska firma Sobiesław Zasada Automotive. Oczywiście informacje znalazłem na stronie kmkkraków.pl i tam Was zapraszam po szczegółowe dane techniczne. Ruszamy z pętli i tuż za moment dojedziemy do przystanku Kostrze Szkoła. Jedziemy dalej, kierując się na tym odcinku w kierunku centrum Krakowa. Trzeba tutaj dodać, że jestem jedynym pasażerem, ale dowiedziałem się, że w godzinach porannych i popołudniowo-wieczornych autobus się zapełnia, bo zabiera ze sobą zarówno osoby jadące do pracy czy z pracy, jak też uczniów do okolicznych szkół. Następne 2 przystanki to Fort Bodzów i Górka Pychowicka, które są na żądanie. Zwróćcie uwagę na 2 rzeczy. Linia na całej trasie objeżdża wokół kamieniołom Bodzów i relikty fortyfikacji. Tutaj znajdują się one po lewej stronie.
Przy okazji jeszcze jedna ciekawostka. Pewnie się zastanawiacie, czemu słyszymy tylko muzykę, a nie ma dźwięków tła. Akurat na tej linii kierowca może słuchać radia, ale że komercyjnych utworów YouTube nie za bardzo lubi, także nie mogłem tego dać w wideo. Dojeżdżamy do ostatniego przystanku przed skręceniem. Nazywa się on Rodzinna, po czym autobus będzie już jechał po zdecydowanie węższej ulicy. Jedziemy ulicą wzdłuż bardzo rekreacyjnej trasy rowerowej, która prowadzi wzdłuż Wisły w kierunku Tyńca. Bardzo polecam, by się tutaj wybrać, zwłaszcza że trasa jest idealna dla rodzin, bo jest płaska i ostatnio została w okolicy wzbogacona o dodatkowy fragment, który już nie prowadzi po ulicy. Dodajmy, że po drugiej stronie Wisły również jest trasa rowerowa, która po części prowadzi po trasie dawnej linii wąskotorowej kolejowej, o której już jest odcinek na moim kanale YouTube. Wprost nas znajduje się dość kontrowersyjna inwestycja na wejściu do dawnego kamieniołomu. Mają tutaj powstać korty tenisowe, ale mogą też bloki. Dodajmy, że okoliczni mieszkańcy nie są z tego powodu zadowoleni, ale też nie są z innych powodów. Sami zresztą zobaczycie czemu. Przy okazji, po drodze mijamy przystanek na żądanie Widłakowa. Teraz warto zwrócić uwagę na stan tej ulicy, która prowadzi do osiedla domków jednorodzinnych Bodzów. W drodze powrotnej jechała ze mną jedna z pań, która mieszka w okolicy i poza drogą zwróciła uwagę na brak zainteresowania miasta kwestią modernizacji w tej okolicy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, o co zabiegają mieszkańcy. Zwróciła również uwagę na zabudowę w miejscach zalewowych, bo przecież cały czas jedziemy wzdłuż wału rzeki Wisły. Pętla autobusowa Bodzów również jest dość uboga, ale też nietypowa i minibus musi tutaj na niej wycofać, by ustawić się do wyjazdu z niej.
to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Oczywiście śmiało, gorąco zachęcam do dania lajka, oczywiście do zostawienia komentarza, wsparcia mojego kanału. I jeszcze chciałbym Wam przypomnieć, że na dole macie również linki do wszystkich materiałów, z których korzystam, a na samej końcówce macie proponowane filmy. Także trzymajcie się, do następnego, cześć!